Dziś chciałbym Ci pokazać powrót do miejsca, w którym to wszystko się zaczęło. Miejsca tak majestatycznego i odległego, że towarzyszyły mi emocje, które czasami ciężko mi opisać. Dzisiaj wracam tam, żeby sprawdzić, czy poczuję to samo. Dziś zabieram Cię do Doliny Elqui, od której zacząłem swoje życie w Chile. Miejsca, które posiada jedno z najlepszych warunków do obserwacji nieba na świecie. Oraz miejsca, które pokazało mi te prawdziwe Chile. Nie, które mogłem zobaczyć na przykład w Santiago albo w bardziej nowoczesnych miastach. Tutaj po prostu czuć tradycję, czuć, że ludzie się tego trzymają, czuć to w powietrzu. Dzień zaczął się jak każdy inny. Dużo słońca, mamy jeszcze lato w Chile. Przed nami około 2 godziny drogi. Jedziemy do małego miasteczka Pisco Elqui. Początek drogi bez większych problemów. Jedynie korek, który zabrał nam parę dłuższych chwil, ale nie popsuło nam to humoru. W pierwszych momentach podróży powoli zaczęły pojawiać mi się nostalgiczne myśli, bo przecież moja decyzja o zostaniu w Chile i porzuceniu całej swojej strefy komfortu była bez żadnego planu, a już tyle się wydarzyło. Czas na pierwszy postój. Powoli zaczynamy zauważać więcej autobusów z turystami, no i klimat też się robi bardziej taki półpustynny. Czym bliżej Argentyny, tym mniej naturalnej roślinności, często kaktusy, sucha ziemia. Okay, the first stop for the toilet, for the baby. Wow. Oh no, bad idea to take the glasses off. What? What? It's amazing. How do you feel? I feel very well, and it's not too hot. I don't know if you can see the different colors in our mountains. Yes, You can see yes. some gray, some a little more red, Yes. brown. I'll try to zoom. And now, wait, there. There. What's there? Grapes. Grapes. And all this is grapes. Te winogrona to nie jest przypadek. Chile jest uznawane za jednego z największych eksporterów wina na świecie. Chile też słynie z produkcji swojego alkoholu, czyli pisco, a dokładniej pisco chileno. Produkuje się go ze specjalnych odmian winogron. No i właśnie w tych rejonach Atacama i Coquimbo rolnicy uprawiają te winogrona specjalnie pod ten trunek. No to kontynuujemy. Również tutaj nastała zamiana miejsc, ponieważ chciałem popracować bardziej z kamerą, posuwać stare pliki, bo wiedziałem, że będę troszeczkę nagrywał, a miejsce powoli się kończyło. Zwiększyła też się ekscytacja, ponieważ jak po raz pierwszy tutaj jechałem, to też byłem pasażerem. Mijemy małą andyjską wioskę, Payuano. A ja powoli zdaję sobie z tego sprawę, że większość ciekawostek o Dolinie Elqui, które podawała mi dziewczyna, jak byłem tutaj po raz pierwszy, to jednym uchem wleciało, a drugim szybko wyleciało. No właśnie, to wszystko przez te spotęgowane emocje i ekscytacje. Ale fajnie było sobie to wszystko przypomnieć. Jak na przykład to, że prawie 30 lat temu mieszkańcy Payuano zobaczyli dziwny obiekt latający, który spadł na jedno ze wzgórz w dolinie. Nie ma żadnych dowodów na to, ale z tej okazji postawili tutaj nawet postać UFO, upamiętniającą to wydarzenie.
czas na postój. Klimat w rejonach, w których mieszkam, jest dużo suchszy niż na przykład w Polsce czy Wielkiej Brytanii i zauważyłem, że szybko się odwadniam. Dlatego staram się pić więcej wody. Konsekwencją tego są częstsze wizyty w toalecie. Zatrzymaliśmy się w Monte Grande, w miejscu, w którym spędziła część swojego dzieciństwa, a zaraz została pochowana pierwsza osoba z południowej Ameryki, która dostała literacką Nagrodę Nobla, czyli Lucila Godoy Alcayaga, bardziej znana jako Gabriela Mistral. Niesamowite jest to, że w warunkach wydawałoby się bez perspektyw potrafimy robić rzeczy tak niesamowite, że stają się symbolem. I tak jak na przykład Gabriela, stać się pierwszą Chilijką z Noblem. Dotarliśmy do pierwszej restauracji, którą zobaczyłem rok temu i zdałem sobie sprawę, że nie wszystko było tak jak zapamiętałem. I remember the place, this bus on, the mountains around. Not specifically the entrance to the Bosque restaurant. No. But it's amazing anyway. Here we are, El Bosque. Cool. Amazing. Yes. Puede ser la del palio que está también que es bien cómoda y tiene unas cojines. Hay que me gusta de las pequeñas. Gracias. Ok, bien. Pueden ver todo lo que hacen. Mi compañero ya les va. Muchas gracias. I don't need the glasses. That is amazing. Amazing. And we have a different spot. I think last time we sat down Put- somewhere there. Yes. Yeah, behind. Ooh la la. See? Garlic. Garlic and Garlic, lemon. I think some avocado. amazing fresh. Na główne danie zamówiłem sobie prosto, ryż z kurczakiem. Dziewczyna zamówiła sobie akurat ceviche, które jest bardzo popularne w Chile, czyli świeża, surowa ryba, marynowana w soku z cytrusów. Za wszystko zapłaciliśmy około 40 000 chilijskich peso, czyli około 170 zł. Czas bardzo przyjemny, dźwięki natury, później przyszło jeszcze więcej osób. Dzieciaki bawiące się w wodzie. Nawet ja sam się skusiłem i wszedłem do hamaku, gdzie rok temu tego nie zrobiłem. Yes. Amazing because last time I didn't have courage. Remember last year? I didn't have courage to do this. But Yes. now it all changes if you want. And you were very tired. I was tired, yes. After the flight. Long flights. Come. Okay. Continuamos. Continuamos the next stop. Next stop. Valle. Brak odwagi, brak motywacji. Nazwij to jak chcesz. Jeszcze rok temu nie cieszyłem się tak z małych rzeczy jak dziś. To jest właśnie następna rzecz, która mi pokazała Chile i wyjście ze strefy komfortu. Następny przystanek, czyli Pueblito Artesanal de Horcon, czyli taka mała wioska rzemieślnicza. Drewniane domki, lokalni rzemieślnicy, którzy sprzedają swoje wyroby przy stoiskach. Spokojny klimat, mała rzeka przepływająca przez teren. I w sumie naszym celem był odpoczynek w rzece. Wyciszenie się i kontynuowanie drogi do Pisco Elki.
It's amazing. I can't get used to this view after 1 year and after living every day between mountains. And you have all of this around. Pobyt bardzo fajnie. Ludzie przemili, spokojna atmosfera. Od razu tak jakby się dusza uspokaja. Czuć w powietrzu tą kulturę i przywiązanie do tradycji tych ludzi. Tak jak chcieliśmy, tak zrobiliśmy. Relaks w rzece, wyciszenie się i kontynuacja do Pisco Elki. Na tym etapie podróży już wiedziałem, że czuję się tak samo jak wtedy. Nic się nie zmieniło. Mistycyzm i klimat tego miejsca sprawia, że człowiek inaczej się czuje. Odcina się od wszystkiego, kontempluje. Rok temu wszystko miałem połączone z ekscytacją na widok nowego miejsca i nie wiadomo co dalej. Dziś wiem, że to miejsce jest wyjątkowe, jest magiczne i zmienia mnie jako człowieka. Codziennie. Powoli zbliżamy się do Pisco Elki, czyli naszego głównego celu. Nasz plan na to miejsce to przede wszystkim coś zjeść, bo strasznie zgłodnieliśmy. Później pochodzić, ponagrywać parę miejsc. Poczuć klimat tego miejsca. Czas na jedzenie. Zdecydowaliśmy się na coś szybkiego, ponieważ głód nas bardzo przyatakował. Rozmowa i plany jak spędzić resztę popołudnia i powrót do domu. I wtedy, niespodziewanie, zobaczyli nas wspólni znajomi. Dosiedli się i miło spędziliśmy czas. Aż do wieczora. Okay, so we came to Pisco Elki Yes, we came to Pisco Elki and we sat down, we ate pizza. for remember our first time here together. Yes, yes. And the plan was to only eat pizza and then walk, see some more places we visited when we came here for the first time. But then your friends from your work came. We started to eat, talk, and 2 hours later it became darker. We drank some alcohol, we drank some beer, and we decided to stay. But it's good. To bardzo dobrze, ponieważ miałem okazję Ci pokazać Pisco Elki w nocy. Pisco Elki at night. It has its atmosphere, hasn't it? I znowu trochę własnoręcznie robionych rzeczy. Tutaj to standard. Dużo osób się z tego utrzymuje. Hola. Pobyt w Pisco Elki był zwariowany. Pierw spotkanie znajomych, uciekł nam czas, wypiliśmy wspólnie trochę piwa, już nie mogliśmy wracać do domu. Chciałem zabukować gdzieś hotel, ale wszystko było zajęte. Chodziliśmy po różnych miejscach i w końcu znaleźliśmy jedno. Na koniec chciałbym Ci pokazać perełkę Pisco Elki i tych rejonów, czyli widok gwiazd w nocy. Co prawda mój sprzęt nie jest dedykowany do takiego nagrywania, ale coś się udało uchwycić. To pokazuje tylko ogrom tego miejsca, fantastyczne warunki do obserwacji gwiazd. Mi osobiście za każdym razem na widok tego zapiera dech w piersiach.
Minęło sporo czasu i nie spodziewałem się, że to miejsce będzie miało dalej na mnie taki wpływ. Tysiące myśli, które mi się pojawiały podczas tego wypadu, są tego potwierdzeniem. Dziś jestem inny. Decyzja o rzuceniu siebie na głęboką wodę w nieznane była najlepszą decyzją dla mnie i ta podróż była tego przypomnieniem, bo człowiek wzrasta tam, gdzie jest dyskomfort. Pozdrawiam Cię, Łukasz.